Kacper wziął trociny tutaj od naszych stolarzy i podsypuje tutaj pod drzewkami, bo u nas one się skompostują. To jest drewno nieimpregnowane, to są trociny drewna nieimpregnowanego, tylko takiej tarcicy, bez żadnej chemii, bez żadnych dodatków, także to jest 100% naturalne, a my naszych stolarzy znamy i wiemy, że nam tutaj bubla nie dadzą, bo to nie są odpady już lakierowane, czy tam malowane, bejcowane, tylko to są po prostu, ale jak ładnie tutaj rozścieliłeś, no pięknie, łóżeczka dostały takie, pierzynki. Ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda, no. Dostałem jakieś witaminki. No. Bo to jest pomieszana trocina, to nie jest tylko trocina liściasta i iglasta, tak, to jest po prostu pomieszane, nie? Więc tutaj one nam się przekompostują, a im tutaj ubędzie tych trocin ze stolarni i jesteśmy z nimi umówieni, że będziemy sobie od nich brać, bo potem będą nam trociny potrzebne do kurnika. Słychać żurawie u nas. U nas cały czas słychać żurawie w oddali. Dzisiaj jest naprawdę przepiękny dzień. Jest bardzo ciepło, chyba nawet z 8 czy 9 stopni mamy. W tej chwili na termometrze nie wieje, bo wczoraj wiało i było wilgotno i było zimniej u nas. Na Pomorzu zawsze, jak jest duża wilgoć i wiatr, to te warunki atmosferyczne, ta temperatura zewnętrzna jest mocniej odczuwalna, ale dzisiaj jest po prostu przyjemny dzień, aż chce się być na zewnątrz i plan pana Andrzeja i Piera się zmienił. W związku z tym, że jest piękna pogoda dzisiaj, idealna, można powiedzieć, do prac w ogrodzie, to pójdą, poprzycinają sobie drzewka owocowe, a to, co mają do dokończenia u góry na poddaszu, zaśna w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu pogoda ma się już u nas popsuć. To jest pół litra, 500 ml w tych szklankach jest. A duże są, nie? Duże są. Ale fajnie z nich się pije. Po co ci tyle szklanek? Trzymamy 2 kartony. A jeszcze są 2 kartony. A jeszcze widziałam wtedy w Pepko takie mniejsze, one też mogą być fajne, mniejsze. No. Biorę się, słuchajcie, za mycie łazienki. To już chyba jest 3. raz, kiedy będę myła po prostu płytki po fudze. Pierwsze mycie, wiadomo, najgorsze, drugie mycie już przyjemne, więc myślę, że trzecie będzie takie najbardziej na czysto. Aczkolwiek i tak uważam, że już mocno je doprowadziłam do gładkości, jednolitości. Nie ma już tych, wiecie, zaklejonych takich smug po fudze, ale dla takiego, wiecie, czystego już efektu, takiego wiem, że mam umyte na czysto, a potem to już po prostu mycie jest bieżące tego wszystkiego, więc użyję sobie takiego oto preparatu do czyszczenia łazienek, pianka. Osobiście moja siostra mi to polecała. Oni jeszcze mają w takich bardziej kwadratowych opakowaniach płyny do podłóg, właśnie czysty gres, czysta płytka po takich tematach
remontowych. I to dzięki temu naprawdę za pierwszym razem bardzo ładnie mi się wszystko umyło. Także let's go! Jak to się otwiera? Tak, piana. To jest po prostu w formie piany. I ma ładny zapach. Wiem, że nie o zapach chodzi, bo mi absolutnie o zapach nie chodzi, tylko chcę Wam zasugerować, że po prostu nie śmierdzi taką chemią, tylko jakiś tam zapach ma dodany. I naprawdę czyści na połysk. Zobaczycie. Chociaż troszeczkę. Chociaż codziennie, słuchajcie, jedno okno. A wtedy wyjdę na prostą. Nie, pół żartem, pół serio, ale takie postanowienie moje, że chociaż codziennie jedno okno i tego. I tak wyjdę z tym takim, wiecie, sprzątaniem, takim, wiecie, pogładziwaniem. Na przykład tutaj jeszcze szlifowałam to, pucowałam właściwie to okno. Jeszcze muszę żyrandol umyć, tak patrzę. A chłopaki są w sadzie. Pan Andrzej na drabinie, najpierw gdzieś tutaj chodzi, wynosi gałęzie. Mamy końcówkę stycznia dopiero, no i przez to, że dzisiaj jest ładna pogoda, to chłopaki postanowili sobie wyjść na zewnątrz, a ja siedzę w środku, bo sprzątam. No. No, kolejna opaska.
Tak, tutaj nasz pan stolarz, który jest jak gdyby tutaj wykonawcą całej renowacji, tej ostatniej. Muszę trochę pogadać do kamery. Tak, pozakładane już są gdzieniegdzie mniej więcej opaski, tak jak już Wam pokazałam. Teraz tutaj silikonowanie jako taka ostatni etap maskowania takich, wiadomo, takich drażliwych miejsc, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No i tak to wszystko zaczyna wyglądać. Już więcej drewna nam się tutaj uwidacznia, nie? Dużo jest, nie? Dużo jest. Także już tutaj wszystko zaczyna nam się ładnie wypełniać. No, jak drewno, cegła. Zobaczcie, jak to wszystko zaczyna fajnie wyglądać. To jest ten pan, jak kiedyś go poznałem właśnie w Toruniu. No. I on, to jest rodzinny biznes, Tak. oni prowadzą i tylko z Torunia rozprowadzają na całą Polskę. Tak, my tych baits też korzystamy z tych No baitsów, jest mamy różne, całą bo paletę. na palecie ma różne kolory na sklejce pokazane, ale ja na przykład tą butelkę, bo to jest akurat rozcieńczone, nie? Aha. Bo myśmy dali u państwa, daliśmy tak, jedną butelkę tego, pół butelki białego denaturatu technicznego i to jest rozcieńczone właśnie z tym denaturatem. A, Bo i to, to samo to by było lekko ciemniejsze już, nie? a To widzi ciemne pan, było. no właśnie, nie? No. W pomarańcz, tak. I to, co właśnie tutaj pan powiedział, to daje właśnie ten kolor, bo Sosnę taką. tą starą taką sosnę, bo tak jak tutaj właśnie było wiele pytań, to jest sosna ponad 100 lat, po prostu swój naturalny kolor z wiekiem uzyskała ten,
A tą mieszanką i tymi proporcjami tutaj pan stolarz uzyskał właśnie ten kolor, o który właśnie tutaj się pytacie i którym jesteście mocno zainteresowani, bo uważam, że kolor po prostu no świetny jest, nie? Dla mnie w moim odczuciu jest świetny i tutaj możecie sobie zerknąć. Dzisiaj jest taki naprawdę bardzo ciemny dzień, to nawet w takim ciemniejszym świetle to wygląda tak, a jak otworzymy drzwi, zresztą ja wam pokażę później, teraz nie będę z tego nagrywać. Dzisiaj już nasi stolarze zakończyli tą swoją drugą część prac. Praktycznie wszystkie drzwi mają już zamontowane opaski. Zaraz przejdę, pokażę wam, jak to wygląda. No i pewne rzeczy są zostawione jeszcze na jutro, czyli na poniedziałek i też wam o tym wspomnę i pokażę. No i jak widzicie, wchodząc tutaj do środka, do wnętrza domu, opaski prezentują się tak. My wybraliśmy oryginalny, taki sam frez na tych opaskach, jak był do nich oryginał wyglądał, do tych drzwi. Zamkniemy je sobie. Zobaczcie. To są opaski 12-centymetrowe. One są wykonane z materiału z sosny i najfajniejszą rzeczą, uważam, która mi się tutaj bardzo podobała, jest to, że oni, zobaczcie, małymi takimi tylko gwoździkami to wszystko przybijali. Oczywiście te gwoździe to one chyba takie prawie z 10-centymetrowe i dobijali je do środka, żeby nie było wkrętów. I tak samo wyglądają, zobaczcie, ościeżnice. Ościeżnice na żadne wkręty nie są tutaj absolutnie zamocowane. One tylko są zamocowane pianką montażową, którą wcześniej już na wcześniejszych ujęciach widzieliście, więc nie ma żadnych widocznych po prostu śrub. O, drzwi numer 1 zamknięte. Brakuje drzwi do kotłowni i to jest temat, który będzie skończony właśnie jutro, ponieważ te jedyne drzwi, one są niższe. Ten otwór drzwiowy jest niższy, więc oni jeszcze po prostu muszą podciąć oryginał drzwi troszeczkę u dołu, troszeczkę u góry i dopiero jutro sobie tutaj będą to montować. No i tutaj mamy ten nasz hol. Drzwi do pokoju, drzwi do pralni, których brak w tym momencie, zaraz wam powiem dlaczego, i drzwi do łazienki. Drzwi do pralni zostały zdemontowane, ponieważ jak drzwi od łazienki są lekko wyfrezowane od dołu, ponieważ chodzi o cyrkulację ciepłego powietrza i pary wodnej, która wytwarza się podczas właśnie tutaj kąpieli. Tak samo tutaj w pralni poprosiliśmy, by również te drzwi zostały podfrezowane, ponieważ pralnia to jest, wiecie, takie miejsce, gdzie pralka o tyle mniej, ale suszarka jak gdyby tutaj to ciepło wytwarza, mimo tego, że ten wentylator mechaniczny za niedługo zaraz tam też zostanie zainstalowany, to woleliśmy, żeby tutaj ta cyrkulacja powietrza po prostu była. No i kolejne drzwi do pokoju. Nam się wszystko, słuchajcie, tutaj naprawdę pozamykało, jakie przebarwienia świetlne są. No i tutaj tak samo, może sobie je zamknę. Zamykają się jak prawdziwe drzwi. No oczywiście echo się niesie jeszcze, bo mebli tutaj nigdzie nie ma, są puste pomieszczenia, to chyba jest najbardziej puste. No i zobaczcie, tak one wyglądają już dosyć głęboko, nawet bym powiedziała, że są osadzone, a tak naprawdę te ościeżnice nie są jakieś takie, wiecie, wielkie, mocne. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się mimo wszystko po prostu na odtworzenie tych ościeżnic według założonego wzoru. Oczywiście w kamerze one są deko, że tak powiem, kolor jest ciemniejszy niż w rzeczywistości. No tutaj też kiepsko jest po prostu ująć to w całość, nie deformując akurat tutaj tym sprzętem, którym ja nagrywam tą oryginalną kolorystykę, ale one są jaśniejsze. Uwierzcie mi, że one są jaśniejsze niż ja patrzę tutaj na nie sobie w kamerce, więc mamy po prostu już komplety. Można wyjść. Klamki sprężynują, otwierają się. No i tak jeszcze sobie zerknijcie, jaka jest różnica między tym modrzewiem, jako drzwi główne, a tym kolorem. I tak jak tutaj
na tym ujęciu widzicie ten kolor, to taki on jest również w środku i to jest to, o czym mówiłam, że kamera trochę przekłamuje w sztucznym, może nie tyle co sztucznym, ale takim ciemniejszym miejscu i przy sztucznym oświetleniu, tak tutaj macie naprawdę pokazany kolor rzeczywisty, który i ja widzę okiem i patrząc tutaj w kamerę, on jest dokładnie taki sam, nie? No i tak jeszcze z głębi taka różnica. To drewno i to drewno. Tamtego ratanowego nie będzie, tamten ratanowy tam nie będzie stał. Po prostu musiałam poprzywozić część mebli z domu i już powstawiać, ale tutaj na pewno on nie będzie stał. To co, kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No Intensywny kolor. i się już zmieniło nam, no. Ale jak wyschnie, to będzie inaczej, wie pani, no bo to jest mokre akurat. Nie? No i teraz jak to wyschnie i dostanie lakier, to już się bardziej zbliży. Tak trzeba to robić. Tak, bo też inne światło będzie padało na ościeżnice wewnętrzne, inne na opaski będzie padało i inaczej będzie światło padało na drzwi. Wszystko będzie też zależało od... Już jest troszeczkę lepiej, nie? Już jest troszeczkę lepiej. I to jest ten herbaciany. Tak, tak. Bo nawet widzicie w kamerze jeszcze inaczej wygląda. Jeszcze Widać zdjęcia to inaczej. tak, ale widać bardziej różnicę, co w jaki odcień wtedy wpada na przykład. No nie, bo oko też nie wszystko widzi, nie? Dlatego ja sobie tutaj...